O, pamiętacie w tym drzewie, co mówiłem, że w okresie letnim zapewnia ochronę przed słońcem. Po prostu listowie hamuje dostęp słońca. No a w okresie zimowym, jak listowie opadnie, to jest dostęp światła, dostęp oświetlenia słonecznego większy. Także dzięki temu w szklarni jest cieplej, więcej światła. Może dlatego też tak rośliny szaleją, niektóre. A tu przegląd moich bananowców. Musa Maurelii, ten największy, zakupiony we wrześniu. Tak wygląda dzisiaj. Drugi Maurelii, ten jest troszkę mniejszy, chociaż no, minimalnie mniejszy był od tego większego, ale generalnie ten rośnie jak na drożdżach, a ten troszkę wolniej. Tutaj jest X-Cross. X-Cross to normalnie liście. Ma 3 razy większy od mojej dłoni, a moja dłoń do małych nie należy. No i tutaj Musa Zebrina Royo. No i tutaj Dwarf Cavendish, drugi z bananków, który zakupiłem w tym roku i w mojej historii bananowej. W każdym bądź razie z tego to właśnie bananowca pobrałem 2 sadzonki i one były takie malutkie, mniejsze od tych, które, no może jak ta mniejsza. Także nie rozsadzajcie takich małych sadzonek, bo jest szansa 50/50, że zdechnie. W każdym bądź razie jedna sadzonka zdechła, a druga dzisiaj wygląda tak. Także kwestia jest tego typu, że odnóżki przy bananowcu rosną o wiele szybciej niż jakie rozdzielimy szybko. No, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zdechnie, jak mi się to zdarzyło z tą drugą. Także a tu zajrzyjmy do kany. Tej jest ziarenka. Cały czas rośnie, już ma 4 liście. No i z jakieś 20 cm wysokości. A tutaj cebulki od Piotra z kanami. No to nadprogramowe jakieś cebule to wstawiłem do szklarni i po prostu oszalałe. Zima idzie, one sobie wypuszczają. Tak samo z tymi właśnie tutaj brugmansiami. Film z rozpakowywania, pewnie link się pojawi w prawym górnym rogu ekranu. A jeżeli generalnie chcecie jakieś kany, no to wiecie, do kogo się zwrócić. Piotr ma strasznie bogatą kolekcję, także może mu jeszcze coś zostało ze zbędnych cebul. No i tutaj jeszcze zrobiłem małą reorganizację z tego względu, że te kany, które stały na półce gdzieś tutaj, to one już sięgały do sufitu, a tutaj jednak pod skosem, pod maksymalnym skosem to mają więcej miejsca, także jeszcze sobie mogą rosnąć. Także większe sztuki przestawiłem na półkę właśnie z większą ilością miejsca.
A tu jeszcze największa z tych kan, którą rozdzielałem. On cały czas wypuszcza kwiaty. To już chyba trzeci raz kwiatostan wypuszcza z tego względu, że jak on zaczyna, że tak powiem, że on zaczyna być brzydki i pokrywa się pleśnią, no to ja go wtedy urywam i ona na nowo wypuszcza kwiatostan. Także cały czas kwiatki z tej kany. A agawy poszły tutaj, gdzie mają trochę mniej miejsca, ale myślę, że im wystarczy. A tutaj jeszcze z ciekawostek. Ta agawa była zakupiona w tym roku. Można powiedzieć, że miała z 15 cm. No, była coś wielkości jak ta tutaj, wydaje mi się. A teraz zobaczcie, jakie szaleństwo. Normalnie jest jedna odnóżka. I tu już się pojawiają dwie następne. Także będzie co rozsadzać. A tu jeszcze z tych pasiflor, które poszły jako pierwsze do szklarni i by są największe, tu mali sabotażyści pojawili się w szklarni. I zrobiły w liściach przewiew. W każdym bądź razie, jak widzę jakiegoś sabotażysta, to zaraz idzie na pokarm dla kur. W związku, no taka mała moja zemsta. Wiem, ale ja jestem małostkowy. No, a tu jest jeszcze, w tym samym czasie jak kupowałem agawy, to dostałem ten gratis. Ta pierwsza odnoga, drugi liść tak się jakoś dziwnie zawinął, że się rozdarł. I w każdym bądź razie, ale już wypuścił następną odnóżkę. No, z tego to już chyba nic nie będzie, chociaż mimo wszystko, pomimo kiepskiej kondycji, nadal się trzyma. A druga właśnie wygląda już w ten sposób. Agawy rosną jak na drożdżach. Szklarnia im służy pomimo dużej wilgotności. Bo podejrzewam, że bez podlewania by sobie dały radę. Coraz większe. A tu jestem ciekaw, kiedy te variegata i mediopicta wypuszczą odnóżki. Może w przyszłym roku. Może prezent na gwiazdkę. Nie no, ta już ma kilka miesięcy, także... To znaczy kilka miesięcy jest u mnie, bo przedtem też taka była średniej wielkości. A z ciekawostek to jeszcze ze szklarni wyjechało większość pomidorów z tego względu, że je dopadła choroba. Wyglądały mniej więcej tak. Także sezon na pomidory to już nie jest, chociaż te dwie sztuki zostawiłem ze względu na pomidory. Będę śledził, co tutaj się będzie działo, może je spryskam. Za to papryki. Papryki, patrzcie, jest październik, prawie grudzień. Papryki sobie rosną. Tu jest czerwona, wczoraj jedną zerwałem. A tutaj jest ten gatunek większych papryk. Także wypuszczają, znaczy owoce zaczynają rosnąć. No ale cały czas wypuszczają kwiaty, jakby to nie był październik, nie? Także porozstawiałem dzisiaj trochę roślinki po tym, jak pomidory sobie poszły. Jest więcej miejsca na fotel. No, a tutaj następne papryczki. I jeszcze w tym roku nie grzałem w szklarni ani razu. Chociaż wentylator jest przygotowany, to najniższe spadki temperatury
to miałem około 8,7 stopnia w nocy. To tak na godzinkę, dwie. Także o, tu następna papryka, bakłażan. No i to by było na tyle. Jak się film spodobał, to zostaw łapkę, suba. Ja dziękuję za uwagę i spotykamy się w następnym filmie.